Poczekaj, bo muszę nakrycie głowy założyć. Chodź, Sprocket. Chodź tutaj. Chodź. To jest koleżka taki, tutaj zawsze przychodzi. Chyba wyczuł, że konserwy nie jem i tak nie przychodzi, bo tak to zawsze mi pilnował tutaj, żeby mu coś tam dać. Jak tam manekin ma dobrze założoną czapeczkę? Dobrze, tak mnie podpuszczasz i później ludzie będą cisnąć ze mnie. Cześć, nazywam się Adam Niemiec, bardzo serdecznie witam na kanale Preston Innovations Polska. Końcówka zimy, a ja wybrałem się z wędkami do metody, żeby zapolować na takie zimowo, powiedzmy, wczesnowiosenne karpie. Za chwilę zaproszę Was na film, ale jeszcze jedną rzecz chciałbym ogłosić. W tym filmie do wygrania będzie atrakcyjna nagroda, więc nie odchodźcie, bądźcie ze mną, za chwilę powiem, jaka to jest nagroda i co trzeba zrobić, żeby ją wygrać. Zapraszam na film. Uwielbiam te pociągnięcia kija. O, ryba fajnie walczy. Dobrze, bo odpłynęła od tej grobli. Przy tej grobli są jakieś zatopione gałęzie, więc byłoby ryzyko, że się może zaplątać. Natomiast grzecznie się oddaliła, więc będziemy walczyć na otwartej wodzie. Dla mnie wygodniej. Nie mierzyłem na kijkach, ile łowię. Chyba będę musiał to zrobić, bo jakaś ryba dojdzie do klipa i będę musiał odpiąć, to będę miał ciężko, żeby tam z powrotem trafić. Chociaż trafię, bo łowię pod groblą, w takim kąciku między krzakiem a groblą. Też tak za blisko nie zarzucam, żeby się właśnie w jakieś gałęzie, które mogą być pod powierzchnią, żeby się nie wplątać, ale tam chyba będzie dobre miejsce jak na razie. Tak się wydłużałem co metr, co dwa, żeby się zbliżyć do tej wyspy i tutaj akurat się trafiło branie, więc na razie zostanę przy tym dystansie. No, ryba tutaj już dostojnie sobie płynie. Nigdzie jej się nie śpieszy. Mnie też, bo nie spodziewam się dzisiaj wielu brań. Jest jeszcze zima. Dzisiaj pierwszy dzień od nie pamiętam kiedy. Jak jest słońce, jest na plusie, jest w miarę ciepło. Mogłem zdjąć zimową czapkę i komin, który ogrzewał mi szyję. To jest bardzo przyjemnie. Wczoraj jeszcze było bardzo zimno, a dzisiaj już taki pierwszy dzień ze słońcem. Może to też ryby pobudzi, tak jak przypuszczam ludzi pobudzi. W nocy jeszcze przymrozek. Trzeba było skrobać auto. O, ładne uderzenia. To może być fajna ryba. Podbierak sobie przestawię, żebym był gotowy na podebranie. Pomimo tego, że woda jest bardzo zimna, to te ryby wcale nie są jakieś takie mało waleczne. Widać, że mają moc. Brzuszki troszkę chude, więc jeszcze nie rozpoczęły żarcia. No one po zimie, podczas której prawie w ogóle nie żerowały, no to teraz będą musiały powoli nabierać masy, więc myślę, że takie fajne żerowanie to się rozpocznie w ciągu najbliższych dni. No ja jeszcze nie trafiłem na to żerowanie dobre. No podnieś się, kochany. O, jest. No taka czwóreczka na dzień dobry. To bardzo przyjemna rybka. Idę z nią na matę. Matę potraktuję wodą. Mam przy sobie tutaj pojemnik już przygotowany. No, może nawet 4 to nie ma, przesadziłem. Ale ładna rybka. Jak widzicie, piękna ryba. O tej porze roku przyznam, że każde branie cieszy, a już taka ryba to już naprawdę coś fajnego. Rybka wypuszczona, a ja poluję na następną. Nic mi nie mów, ja już się zastanawiałem, czy kaleksów nie zdejmować.
Przede mną trudne zadanie, przynajmniej tak to dzisiaj widzę. Przez ostatnie dni było bardzo zimno, końcówka zimy dała się we znaki, wiosna nie mogła się przebić. Dzisiaj jest pierwszy dzień ze słońcem, więc i temperatura jest bardzo przyjemna. I w tym słoneczku upatruję swoją szansę. W nocy co prawda był 4-stopniowy przymrozek, ale mam nadzieję, że to słońce jakoś tam pobudzi ryby, że wypłyną i kilka przechwyci moją przynętę. Także zestaw zarzucony i czekam. Przyjechałem na łowisko specjalne Rusiec. Celem oczywiście są karpie. Najchętniej jakby jakiś taki ponad 5 kg się trafił, to będę bardzo szczęśliwy. Trochę znam to łowisko, więc dobrze wiem, że w chłodnych porach roku najlepsze miejsca to są miejsca w pobliżu grobli, więc też rozpocząłem swoje wędkowanie od łowienia przy grobli. Nie usiadłem przy samej grobli. Chciałem sobie troszkę tak utrudnić zadanie, żeby nie łowić wzdłuż grobli. Łowię w stronę grobli, też to mi troszkę ułatwia hol ryby, no bo jak zatnę rybę, no to mam nad nią lepszą kontrolę. Gdybym stał wzdłuż grobli, no to każda ryba mogłaby mi zaparkować w tych gałęziach, które przy grobli znajdują się na dnie. A tak to mam szansę, że jak nawet ryba będzie chciała wpłynąć w te gałęzie, no to ja będę mógł ją tutaj wędziskiem zatrzymać. Pierwszy rzut wykonałem tak mniej więcej w kierunku grobli, akurat świeciło słońce w twarz, więc to był rzut taki, myślę, około 10 metrów od grobli. Nic się nie wydarzyło, więc wyciągnąłem kilka metrów żyłki. Następny rzut oddałem troszkę dalej i chyba w trzecim czy w czwartym rzucie złowiłem rybę. No i tutaj już teraz tego miejsca się trzymam, gdzie ta ryba została złowiona. Jeżeli przez kilka zarzutów nie będę miał brania, no to spróbuję jeszcze bliżej tej grobli zarzucić swój zestaw. Mam nadzieję, że nie wpakuję się tam w jakieś zaczepy, ale zdaję sobie sprawę, że im będę bliżej tam tych podwodnych zaczepów, tym mam większą szansę na branie karpia. W związku z tym, że jest zimno, zdaję sobie sprawę, że karpie słabo żerują, więc nie przygotowywałem dużo przynęt i peletu i zanęty. Dawno tutaj nie byłem, więc tak do końca nie wiem, co tym rybom bardziej pasuje, więc przygotowałem dwa rodzaje peletu. Jeden jest ciemny, drugi jest jasny. Do tego w dosyć ciemnym kolorze zanętę Match Method Mix Marine i to jest wszystko, co mam na dzisiejsze wędkowanie. Mam też oczywiście pojemniczek roboczy, w którym sobie mieszam pelet z zanętą i to wszystko. Przynęty oczywiście współgrają z niewielką ilością zanęty i peletu, więc to są mikrobandumy, najmniejsze przynęty Sonubites i na nich opieram dzisiejsze wędkowanie. Trochę znowu się zrobiło chłodniej, słoneczko zaszło, musiałem czapkę założyć, no ale to nie przeszkadzało rybie zainteresować się moją przynętą. No nie ma się co oszukiwać, nie ma wielu brań, dlatego każde branie cieszy. To chyba nie jest jakaś duża ryba, no ale o tej porze ugięcie szczytówki każde bardzo cieszy. Zobaczymy, co to będzie, czy to będzie jakiś nieduży karp, czy może jakiś wyrośnięty karaś. Bo to mi nie wygląda na jakiegoś okazałego karpia, chyba że chce mnie tutaj zmylić. Fajna rybka, jak na karasia to już bardzo ładna. Taka sztabka srebra, gruby, z wielkim brzuszkiem, piękny. Bardzo grzecznie zapozowałeś do zdjęcia, bardzo Ci za to dziękuję. Dziękuję, że odwiedziłeś kanał Preston Innovations Polska. Przekaż to swoim najbliższym, że tutaj dobrzy ludzie są i za chwilę wracaj do siebie. Odpłynął. Może wreszcie jakiś ładny karpik weźmie. Głównie przygotowałem te drobne przynęty, natomiast mam jeszcze dwie ciekawe, a właściwie jedną ciekawą przynętę. Jedna to jest taki standard kukurydza. Nie ruszam się na karpie bez kukurydzy, bo zdaję sobie sprawę, że to jest najbardziej wszechstronna przynęta na karpie. Ale mam też ze sobą chleb tostowy, więc będę chciał zarzucić takie krążki chleba na włosie. One w wodzie po wpadnięciu na dno i po wchłonięciu wody taki się robi miękki puszek i mam nadzieję, że być może taka miękka przynęta, jasna, dobrze widoczna na dnie też może skusić do brania jakiegoś wybrednego karpia. Na półce mam dwa rodzaje podajników, a właściwie dwie wielkości. To jest Flat Method Feeder systemu ICS, wielkość S oraz mini. To są jedyne podajniki,
którymi dzisiaj będę wędkował. Rozłożyłem dwie wędki, obie to są wędziska z serii Supera X. Tutaj pod tą groblę wykorzystuję wędzisko Supera X 12-stopowe, 3,60 do 60 gramów, kołowrotek Centris 520, żyłka 0,23. To jest mój zestaw do łowienia pod groblą. Myślę, że tam mam ponad 50 metrów, więc dłuższym wędziskiem jest mi wygodniej tam celnie zarzucać zestaw. Druga wędka to jest 10-stopowa Supera X, którą przygotowałem, żeby łowić naprzeciwko siebie, powiedzmy do 40 metra. Ani jednego, ani drugiego łowiska nie nęciłem, więc na razie tutaj obławiam tą groblę. Jeśli przez jakiś czas nic się nie będzie działo, to zarzucę też zestaw przed siebie i będę chciał po prostu szukać tym najmniejszym podajnikiem mini, szukać ryb. Zarzucę, nie wiem, na 20 metr, nic się nie będzie działo, to będę stopniowo wydłużał odległość i mam nadzieję, że w pewnym momencie gdzieś tam zobaczę, zaobserwuję jakąś obcierkę, która wskaże mi, że być może to jest dobra odległość, żeby na dłużej się tam zakotwiczyć i spróbować zapolować na jakiegoś pojedynczego karpia. Przy wędce 10-stopowej także mam kołowrotek Centris 520 i też mam żyłkę 0,23 na kołowrotku, więc kołowrotki dokładnie takie same z taką samą żyłką. Skoro jesteśmy przy Centrisie, chciałbym ogłosić konkurs. Do wygrania w konkursie jest nowiusieńki kołowrotek Centris 420 NT. Zadanie dla Was będzie bardzo proste. Oczywiście subskrybujcie kanał, pod tym filmem zostawcie łapkę w górę i w komentarzu pod tym filmem napiszcie, jaką masę miał karp, którego złowiłem podczas dzisiejszej wyprawy. Pierwsza osoba, która wskaże prawidłową wagę do 2 miejsc po przecinku, zostanie zwycięzcą i otrzyma w prezencie kołowrotek Preston Innovations Centris 420 NT. Zachęcam do zabawy. A to ja myślę, że przebitkę. Kolejna rybka się zameldowała. Tym razem branie było po prawie 15 minutach. Nie jest to jakaś bardzo duża ryba. Podejrzewam, że to będzie jakiś karaś ładny. Nie będzie to karp. Daleko łowię, więc z dużego dystansu tą rybę muszę scholować. Ale jak na karasia, to tutaj są bardzo ładne te ryby i waleczne, grubiutkie takie, więc nawet łowiąc karasie tu jest duża radocha, szczególnie po zimie człowiek wygłodniały, więc nawet karasie sprawiają frajdę. Ryba jest już tutaj blisko, więc przygotuję podbierak. Ło, co ty? Jakiś się waleczny trafił. Uśpił mnie na początku. Karaś lin, co to jest? Karaś. A zobaczcie, jaki grubiutki. Piękna ryba. To jest ryba, myślę, że pod kilo może taki karaś mieć. W kącik dostał. Zobaczcie, jaka sztabka piękna. No przepiękna ryba, grubiutkie. Kurcze, karpie takie nie są odżywione jak te karasie. One nie miały takiej przerwy w żerowaniu. Ryba, zobaczcie, prawie do łokcia. Więc super rybka, wypuszcza mi. I może złowię jeszcze karpia. Jeszcze dodam na marginesie, że to wzięło na chlebek. O, długo nie czekają, tylko czują chwilę, że są w wodzie i odjazd. Siedzi. Jał. Karaś był znowu, wiesz? Parę minut, zobacz, po zarzuceniu. Ale coś się dzieje, Michał. To karaś był. Tak jak wspomniałem,
Oprócz mini waftersów zabrałem ze sobą też chleb tostowy. Mam specjalny zestaw, komplet wycinaków w pudełeczku. Dzięki temu, jak wrzucę kromkę chleba tostowego i zamknę, no to ona nie wysycha, więc mogę mieć ją ze sobą na stanowisku, nie muszę trzymać w torebce foliowej. Wybrałem wycinak o średnicy 8 mm. Wycinam 3 krążki, jeden, drugi, trzeci, jeden po drugim. Tutaj za pomocą tego tłoczka mogę ścisnąć te wycięte krążki. Przytrzymuję palcem wyjście tego wycinaka, ściskam i mogę wypchnąć taki skompresowany kawałek chleba. Wygląda bardzo ładnie, taki powiedzmy biały pelecik. Później wystarczy ten wyciśnięty pelecik, taki wycięty z 3 kawałków chleba, założyć na push stop. Prosty temat, igła do push stopa, wciskamy push stop przez te wszystkie 3 krążki i przynęta jest na włosie. Wystarczy ją później załadować do metody bądź podać na bombkę i ona bardzo ładnie prezentuje się na dnie, bo ten chlebek w tym momencie wygląda jak taki kawałek peletu, natomiast on pod wodą bardzo szybko powiększa swoją objętość i nagle powiedzmy z takiego kawałeczka robi się co najmniej 2 razy taki kawałek, albo nawet troszkę jeszcze większy, taki napuszony, ale bardzo lekki, bardzo mięciutki. Jednocześnie on się bardzo dobrze trzyma włosa, więc nawet jak 20 minut będzie na tym włosie, to on się cały czas dobrze trzyma włosa. Jeżeli karp podpłynie i będzie chciał zassać taką mięciutką przynętę, to bez problemu to zaśnie. Na te gałęzie też trzeba skubany uważać, muszę Ci powiedzieć. Ja to wybierając miejsce, to też tak patrzyłem na te gałęzie, żeby móc zarzucać, bo tu długą wędką tak po skosem trochę rzucam. Zobacz, jak to blisko jest. Jakbym tak rzucał, to mógłbym... Brań nie ma zbyt wiele, więc sprawdzam różne przynęty. Ostatnio na przykład sprawdził mi się chleb tostowy. Pokazywałem Wam, jak go umieścić na włosie. Miałem 3 brania, jedno po drugim. Najpierw złowiłem karpia, później miałem karasia, później 3. brania niestety nie zaciąłem, ale przypuszczam, że to też był karaś. Jeżeli chcecie zobaczyć tego pięknego karpia, którego złowiłem właśnie na chleb, to akurat wtedy mieliśmy live'a na Facebooku, więc zapraszam oczywiście na media społecznościowe Preston Innovations Polska, na YouTube oraz na Instagram. A ten fragment live'a, gdzie złowiłem tego karpia na chlebek, będziecie mogli za chwilę zobaczyć. Jak widzicie, chleb tostowy jest bardzo skuteczną przynętą, ale takie mam wrażenie, że jest w Polsce trochę niedoceniany przy połowie karpi. Wydaje się, że to jest taka przynęta niestabilna na haczyku, która łatwo z tego haczyka spada. Natomiast wydaje mi się, że nic bardziej mylnego. Jeżeli macie wycinaki, którymi można wyciąć krążki, jeszcze te krążki spłaszczyć i te krążki później się założy na włos z push stopem, to one naprawdę bardzo dobrze się tego włosa trzymają. Nawet jak wpadną do wody, one oczywiście po jakimś czasie chłoną tą wodę, powiększają swoją objętość, robią się w wodzie takie puszyste, lekkie, więc to jest taka przynęta, jak ryba podpłynie, no to niewiele potrzeba, żeby ona zassała tą przynętę. Można ją stosować do metody, można ją stosować jako przynęta przy łowieniu na bombkę, więc ma wiele zastosowań. Sama w sobie ma kolor taki biały, jasny, więc jest bardzo dobrze widoczna, ale ma też taką strukturę, że ten kolor można w prosty sposób zmienić. Weźmie
się na przykład kilka kropelek hejza i ta przynęta nagle nabiera nowego koloru, więc bardzo wszechstronna przynęta, myślę, że troszkę jeszcze niedoceniana, ale też bardzo skuteczna. Poszedł i nawet mu nie powiem o tej rybie, będzie zdziwiony, jak będzie później montował. Mam nadzieję, że zdążę wyholować, zanim wróci. Zobaczcie, jest kolejna ryba, dosyć szybko nastąpiło branie. No nie jest to chyba jakaś bardzo duża ryba. Założyłem białego waftersa. Były wcześniej jakieś delikatne takie na chleb ugryzienia. Miałem wrażenie, że to biorą karasie, więc założyłem niedużego białego waftersa i nastąpiło dosyć szybko branie. Chyba to też będzie karaś, ale niesamowita reakcja, że ryba tak szybko wzięła przynętę. Po 2 minutach było branie. To jest to, co przypuszczałem, że w takiej wodzie to takie ryby jak karpie, no to niestety słabo odpalają. One potrzebują trochę ciepła, więc mają krótkie okresy żerowania i bardzo rzadkie niestety. Natomiast karasie już są bardziej skłonne do żerowania, więc jak jest zimno, nie ma co wybrzydać. Trzeba łowić karasie. Też wyginają wędkę, też walczą. Tutaj te karasie są bardzo ładne, grube i duże jak na karasie. No pewnie są łowiska, gdzie są dużo większe, natomiast to są przyjemne, fajne rybki. Ja nie narzekam. Ryba zacięta za dolną wargę, tak w kąciku, więc to jest dobry znak. To znaczy, że tu wszystko przebiegło jak należy. Zobaczcie, taki karaś. Wypuszczam go, żeby Michał go nie widział. I co nagrałeś? Jaki hol? Nic nie było. Miałem nadzieję, że nie zauważysz tego holu, dopiero montując ryby, montując film, ucieszysz się, że jest dodatkowe ujęcie. Ale tylko odszedłeś, od razu branie było, wiesz? Naprawdę. No to jest dobre. Na tą mniejszą przynętę, którą miałem, też białą, brały karasie. A te karasie brały tak, no nie bardzo zdecydowanie. Te brania były takie, było wskazanie, zaciąłem, nie było ryby, albo holowałem, ryba mi spadła, więc one tak mimo wszystko też pewnie nie brały. Więc założyłem też białą przynętę, tylko dużo większą, 8 mm. Pomyślałem sobie, że być może to jest fajny kolor, a może się zdecyduje grubsza ryba na taką przynętę. No i chyba mam karpia. Dziwnie tak walczy ta ryba. Może być ładny. No nie trzeba powolutku go scholować. O, teraz idzie bardzo lekko. Przez moment murował. Nie wiem, czy to jest karaś, który gdzieś tam też jakiś zaczep złapał. Teraz idzie bardzo łagodnie. Co to za zmyła? No nic, podciągnę rybę bliżej brzegu, to będę wiedział. O, teraz znowu ostrzej coś zaczęło chodzić. No powiem Wam, że dziwnie się ta ryba zachowuje. Ciekawy jestem, co to będzie. Nie spieszę się. Brania nie są zbyt częste, więc mam czas, żeby powolutku delektować się holem i po prostu przez swoją taką pazerność, żeby szybko tą rybę wyholować, żeby jej nie stracić. Ciekawie walczy, nie tak mocno nie odjeżdża, chociaż są momenty takie, że stawia duży opór. Kurde, no nie wiem, co to za ryba jest. Może będzie duża i ona tak tylko co jakiś czas chce pokazać pazurki, a nie chce się jeszcze bardzo przemęczać. Myślę, że ona tutaj przy brzegu może pokazać, na co ją stać, więc muszę być czujny. Zmieniłem też przypon, bo miałem założony haczyk 16. Teraz jak dałem tą większą przynętę, to założyłem 14, więc mam nadzieję, że ten większy haczyk troszkę lepiej będzie trzymał tą rybę. Żyłka jest też dosyć gruba, 19, więc
To nie powinno mnie zawieść. To jest, wydaje mi się, karp, bo takie, już widzę, tutaj jest mniej więcej 15 metrów od brzegu, widzę wiry konkretne na wodzie, więc to jest raczej karp. No karaś takich rzeczy nie robi. Tylko to jest pytanie teraz, jakiej wielkości jest ten karp. Marzyłby mi się taki ponad 5 kg pełnołuski karp. No to by było takie fajne zwieńczenie dzisiejszego dnia. No ale zobaczymy. Ale to jest na pewno pięknie walcząca ryba. Tutaj przy brzegu już lepiej walczy. Na początku szła bardzo łagodnie, tak co jakiś czas tylko się postawiła, a teraz już widzę, że więcej siły wkłada w walkę. Widziałem tylko pyszczek nad wodą i odjechała. Pełnołuski karp. Nie pełnołuski, tylko przepraszam, goły taki, bez łuski. Zaczepia się tą górną płetwą, muszę wysoko trzymać wędkę, żeby mi nie czepiał płetwą o żyłkę. O, widzicie, biała kuleczka. No, taki pierożek troszkę. Ale delikatnie wziął, za samą końcówkę jest zahaczony. Nie chcę się dać tu bliżej scholować. Nie będę oceniał wagi tej ryby. To pozostawię Wam do oceny. Zobaczcie, jest już blisko podbieraka. Dobra, zmieścił się. Dobra, czas będzie sfinalizować konkurs. Wędkę odkładam. No ładna, tłuszczutka ryba. Tutaj przy brzegu nie wyglądała na tak, myślę, że mniejsza jest. Co za ryba waleczna, kręci się w tym podbieraku. Zaraz Wam ją zaprezentuję, a Wy ocencie, ile ta ryba waży. Zobaczcie, jest 0 na wadze. Taruję wagę. Powinno być 0. Dobra, jest 0. Wyjmuję karpia. Tutaj na macie go przenoszę do tego drugiego starowanego podbieraka. O, sam się przeniósł. Tyle. Zgadujcie, ile waży ta ryba? Z podbierakiem. Siatka podbieraka waży 250 gramów. No rybko, dzięki Tobie ktoś będzie szczęśliwy. Słuchajcie, życzę Wam powodzenia w konkursie. Centris NT420 do wygrania czeka na osobę, która dobrze oszacuje masę tej ryby wraz z podbierakiem. Zaparkował blisko brzegu. Kurczę, trochę mi łapy zgrabiały, ale jeszcze po jednego zarzucę. Ryba na K na 5 liter. Co to jest? Ale to nie jest pytanie konkursowe. Patrz, tam masz ładnego drapieżnika, zamiast mnie takiego rybę spokojnego żeru, to byś z nagra jakiegoś, popatrz, jastrząb czy co to. No jest karaś. Kurczę, karasiom biały kolor przypasował. To jest niesamowite. Kolejny na białą. Już nawet większą przynętę założyłem, ale mimo wszystko biała i im to pasuje. Dziewczyny lubią brąz, karasie lubią biel. Nie wiem, czy pan Jacek Cygan słyszał taki tekst, ale... No to chyba najmniejszy z tych karasi, które dzisiaj złowiłem. Nie udało się karpiem zakończyć tego filmu, ale ten karaś też jest to piękna ryba. Zobaczcie, jak ta łuska pięknie w słońcu wygląda. Super, bardzo jestem zadowolony z dzisiejszego dnia. Wypuszczam.
Wy oglądacie już ten film, to najprawdopodobniej jest już piękna wiosna, jest ciepło, ryby świetnie biorą, natomiast ja jeszcze trafiłem na końcówkę zimy. Ale mimo wszystko udało się przechytrzyć kilka karpi i karasi. Jeden z tych karpi był bardzo ważny, ponieważ ogłosiliśmy konkurs, w którym mieliście odgadnąć masę tej ryby. Więc proszę Was, wpiszcie w komentarzach, ile według Was ten karp ważył. Podajemy masę wraz z podbierakiem, z tą siatką podbieraka. Ona ważyła 250 gramów, to Wam mogę powiedzieć, ale masę karpia musicie podać razem z tą siatką. I pierwsza osoba, która poda prawidłową masę w kilogramach, 2 miejsca po przecinku, ta zostanie szczęśliwym posiadaczem kołowrotka Centris NT, wielkość 420. Bardzo dziękuję, że dotrwaliście do końca filmu. Jeśli się podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, polecajcie go znajomym, szykujcie się na ryby, po prostu idźcie na ryby, bo to już jest najwyższy czas, żeby rozpocząć sezon, ci co jeszcze nie rozpoczęli. I do zobaczenia w następnym filmie. Z tego nie uciekniesz.